Życie jak pies z kotem, chaos czy harmonia? Jest tylko teorią, według której panuje opinia ciągłych walk pomiędzy tymi zwierzętami. W praktyce może przebiegać całkiem zgodnie, a nawet niejednokrotnie rodzą się z tego nierozerwalne przyjaźnie. Człowiek na zawsze jest odpowiedzialny za oswojone zwierzęta. Pod jednym dachem. Życie jak pies z kotem jest tylko teorią, która nie zawsze potwierdza się w rzeczywistości. Pod jednym dachem te dwa różne żywioły należy poznać i zrozumieć. W dalszej kolejności trzeba nauczyć te zwierzęta zgodnego życia, a w razie potrzeby potrafić je pogodzić. Mogą one żyć w zgodzie, a nawet wielkiej przyjaźni. Osoba decydująca się na psa i kota w jednym mieszkaniu będzie zobowiązana nauczyć je wspólnego życia, zmieniając jednocześnie niektóre własne przyzwyczajenia. Wymaga to od właściciela czworonogów dużego zaangażowania, tym bardziej, że kot i pies mają również wspólne zabawy. Wszystkie zwierzęta bez względu na rasę mają odmienne usposobienie. Trudno byłoby zrozumieć wszystkie psy i koty, ale należy konkretnie skupić się na tych, które zamieszkają razem z nami. Trzeba dobrze poznać charakter i upodobania naszych pupili, a przede wszystkim, kiedy któreś z nich stawiane jest w nowej sytuacji. Porównania charakterów. Psy są zwierzętami stadnymi, które uznają autorytet i potrafią jemu się podporządkować. Dbają również o swoją rodzinę. Koty natomiast, jako indywidualności, tolerują inne zwierzęta, a nawet je lubią, ale nie zawsze to okazują. W większości nie uznają autorytetów i nie przestrzegają zasad. Pies warczy, kiedy jest niezadowolony, a kot przeważnie mruczy, gdy jest szczęśliwy. Pies, machający ogonem, wyraża swoje zadowolenie. Natomiast kot, który macha, często nie jest szczęśliwy. Jednak nie zawsze tak jest, ponieważ kot egipski mał podobnie zachowuje się jak pies. Potrafi nawet aportować, chodzić za swoim właścicielem i na smyczy. Psy oczekują od człowieka opieki, zabawy, dużego zainteresowania i wspólnych spacerów, bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Nie lubią zostawać w domu same. Koty także uwielbiają towarzystwo człowieka i zabawy, ale najczęściej siedzą na ludzkich kolanach. Mogą przez wiele godzin przebywać w samotności. Nie są również zachwycone wspólnymi spacerami z opiekunem. Kochasz zwierzęta? Odkryj największą platformę dla miłośników zwierząt. Portal Geozo to 1500 artykułów o zdrowiu, wychowaniu i żywieniu zwierząt. Ale to nie wszystko. Akademia Geozo to profesjonalne kursy online i książki dla właścicieli i pasjonatów zwierząt. A w naszym sklepie zoologicznym znajdziesz najlepsze produkty dla swojego pupila w dobrej cenie. Wejdź na geozo.pl i zadbaj o swojego pupila jak ekspert. Z miłości do zwierząt wszystko dla nich w jednym miejscu. Link do portalu w opisie filmu. Szczeniak z kociakiem. Najbardziej bezpieczną wersją jest szczeniak z kociakiem, ponieważ obydwa stworzenia są młode i ciekawe świata i bez uprzedzeń do innych zwierząt. Żadne z nich nie jest jeszcze przygotowane do obrony oraz pilnowania swojego terytorium. Szczeniak i kociak potrafią zgodnie żyć w jednym domu od samego początku. Nie oznacza to, że nie może dojść pomiędzy nimi do konfliktów ze względu na odmienne charaktery. Dwa małe i ciekawskie stworzenia na pewno się do siebie przyzwyczają. Na umiejętność ich wspólnego życia należy trochę poczekać. Szczeniak z dorosłym kotem. Życie szczeniaka z kociakiem pod jednym dachem może przybierać pewne nieporozumienia.
Jednak nie w każdym przypadku taka sytuacja ma miejsce. Jest to uzależnione od charakteru starszego zwierzęcia. Trudno jednoznacznie stwierdzić, w jakim czasie kot zaakceptuje szczeniaka lub będzie go tylko tolerować. Przyczyn agresji dorosłego kota może być wiele. Na przykład egoizm i złośliwość, nieporozumienie czy zazdrość o nowego domownika. Opiekun pupili powinien okazywać zainteresowanie zarówno szczeniakowi, jak również kotu, i to nawet w większym stopniu. W jednakowy sposób trzeba dbać o ich potrzeby. Nierzadkie są również przypadki, że kot dorosły wychowuje szczeniaka, ucząc jego czystości i pewnych reguł panujących w domu. Często, kiedy w mieszkaniu pojawia się nowy lokator, czyli szczeniak, to wówczas kocica zaczyna jemu matkować. Jest gotowa nie tylko otaczać go opieką, ale również bronić w razie zagrożenia. Dorosły pies z kociakiem. Podobnie sytuacja przedstawia się jak w przypadku wprowadzenia do mieszkania szczeniaka, gdy jest już dorosły kot. Wszystko uzależnione jest od charakteru dorosłego psa. Nie wszystkie rasy psów akceptują inne zwierzęta. Ważne jest również pierwsze wrażenie. Pies, który był wcześniej domowym gospodarzem, nie będzie zachwycony nowym przybyszem. Małe nieporozumienia mogą pojawić się nawet w przypadku przyjaciół. Trzeba szczególnie zwracać uwagę na większe konflikty. Od samego początku należy minimalizować zazdrość, która pojawi się u psa. Trzeba w takiej sytuacji poświęcać więcej czasu starszemu pupilowi niż kociakowi, co przyspieszy jego akceptację przez psa. Psu należy pozwolić pilnować jego misek i legowiska. Życie jak pies z kotem często obala starą opinię o walkach pomiędzy nimi. Kiedy dorosłym domownikiem jest suka, to często matkuje kociakowi podobnie, jak ma to miejsce w przypadku szczeniaka, który dzieli wspólną powierzchnię z dorosłym kotem. Pod jednym dachem mogą bez problemu żyć pies z kotem. Nie zawsze kończy się to przyjaźnią, ale mogą zgodnie funkcjonować przez długie lata. Co sądzicie o trzymaniu psa i kota pod jednym dachem? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów.